Siemanko, witam wszystkich fanów symulatorów kolejowych w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Train Simulator Classic. Dzisiaj opowiem wam o pociągu specjalnym, a mianowicie o Intercargo Express. Tak, to są pociągi ekspresowe, z tym że towarowe, które jeździły z prędkością do 160 km na godzinę. Do tego mamy wyjątkową lokomotywę, jest to Trax 2, Baura jest 185 w dość ciekawym malowaniu, a mianowicie jest to 399 lokomotywa, jaka została wyprodukowana dla firmy Deutsche Bahn Schenker. Zapraszam was na pokład, rozsiądźcie się wygodnie i zaczynajmy nasz przejazd. Bardzo cieszę się, że mogę pojechać tą oto lokomotywą. Dzisiaj specjalnie do tego przejazdu wybrałem lokomotywę, którą niedawno zdobyłem. Jest to lokomotywa Trax 2, Baura jest 185, ale jest to nie byle jaka lokomotywa, ponieważ jest to lokomotywa z serii Expert. Jak już wiecie, w grze Train Sim World, w Train Sim World też, ale w Train Simulator Classic lokomotywy są dzielone na standardowe, te bardzo proste do grania, które mają bardzo mało funkcji, i te z serii Expert, które są naprawdę bardzo mocno rozbudowane. Taką rozbudowaną lokomotywą będziemy dzisiaj jechać i zacznijmy ją pomału tutaj przygotowywać. Wyświetlacze mam już przyciemnione. Włączamy system PZB. Zugbeeinflussung. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zostawiamy na ustawieniach 85, mimo że jesteśmy pociągiem towarowym. Teraz włączamy system LZB. SIFA zostaje wyłączona ze względów wiadomych. Zazwyczaj łapie nagłe hamowanie, a tego nie chcę. Podświetlenie instrumentów, kierunek jazdy do przodu i w zasadzie byłoby tyle. Mamy bardzo fajne towarzystwo, chociaż te dwie lokomotywy tutaj mają to do siebie, że one jak są zgaszone i mają pantografy opuszczone, to one zostawiają takie dziwne niebieskie światło. Jest to taki lekki błąd w grze, ale tym się nie przejmujmy. Lokomotywy 187, jest to dedykowana linia kolejowa właśnie dla tych lokomotyw, dlatego one się tu znajdują. My pojedziemy za to starszym Traxem, ale też niczego sobie. Włączmy sobie wycieraczki. Nastawnik kierunku jazdy do przodu, luzujemy hamulec i zasadniczo możemy ruszać w drogę. Delikatnie dodajemy moc. Ach, jeszcze nie mam świateł z przodu włączonych. Delikatnie dodajemy moc, żeby sobie po prostu lokomotywa rozciągnęła skład i pomału się rozpędziła. Musimy tutaj dzisiaj uważać. Jak widać, deszcz pada, torowisko jest na 100% mokre i może się zdarzyć, że dostaniemy poślizgu kół. Przełączę sobie tutaj na wykaz silników trakcyjnych i ruszamy pomału w drogę. Jesteśmy w restrykcyjnym monitoringu PZB. Restrykcyjny monitoring PZB charakteryzuje się tym, że 70 i 85 mruga na przemian. Oznacza to, że nie wolno nam jechać szybciej niż 45 km na godzinę. W przeciwnym razie dostaniemy nagłe hamowanie. Tam już w oddali widzę semafor, który mruga na zielono. Chyba wycieraczki to chyba wezmę, włączę na nieprzerywany tryb, taki ciągły. Dźwięki lokomotywy są niesamowicie dobrze zrobione. Ja tą lokomotywę już tak kilkukrotnie ćwiczyłem, już tak próbowałem, patrzałem, uczyłem się obsługi tej maszyny. Powiem wam szczerze, że lokomotywa jest naprawdę niczego sobie. Jest to lokomotywa ze strony Virtual Railroads i tam właśnie na tej stronie można ją kupić w wersji Expert.
Zapowiedź ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę. Jest to tarcza ostrzegawcza mówiąca, że od następnego semafora jest ograniczenie prędkości do 50. Zugbeeinflussung. Potwierdzamy w PZB. W zasadzie to ja mogę sobie już ustawić tempomat na te 50. Wajchę od tempomatu na maksa, przepustnica na 0. AFB. Przełączamy AFB i ustawiamy na 50 km na godzinę. O, jeszcze kawałek, ale to już sobie guzikiem nacisnę. O, mamy 50 km na godzinę ustawione i w tym momencie pociąg będzie nam sam utrzymywał prędkość właśnie, jaka jest tutaj dozwolona. Znajdowaliśmy się na stacji Karlsruhe, bocznica towarowa i będziemy dzisiaj jechać w kierunku stacji Kell, bocznica towarowa. Miasto jest położone, może nie tyle co samo miasto, co bocznica towarowa jest połączona niedaleko Strasburga. No i właśnie z Kell są odbierane wagony, są odbierane pociągi w stronę Francji. Zasadniczo mogłem wybrać do tego przejazdu inną linię kolejową, ale o tym wam będę później opowiadał. Chciałem koniecznie przejechać się po tej linii kolejowej, bo jest to naprawdę linia kolejowa, której jeszcze w moich filmikach nie pokazywałem i to jest jedna z ciekawszych linii kolejowych. Między innymi właśnie ze względu na to, że można tutaj jeździć lokomotywą Baureihe 186, czy tam lokomotywą E186, którą znamy z Polski. I jest to również dedykowana linia kolejowa dla lokomotywy Baureihe 187, która jest dostępna na Steamie. Delikatnie tutaj jechać, 50 km na godzinę. Jak widzicie też dzisiaj nie mam mojego wyświetlacza, moich podpowiedzi. Postanowiłem, że przejadę się dzisiaj tak dla ćwiczeń, bez żadnych podpowiedzi, bez żadnych tutaj ograniczeń prędkości, które mam tutaj widoczne na dole. Będę jechał tak, jak pokazują to sygnały, będę jechał tak, jak będą pokazywać to tutaj semafory. Jeżeli złapię nagłe hamowanie, wtedy będę wiedział, że coś źle zrobiłem, ale już dawno nie jechałem właśnie bez jakichkolwiek podpowiedzi. Nie jechałem właśnie pociągiem, tylko praktycznie na widok, gdzie obserwujemy torowisko i patrzymy, co się przed nami dzieje. Jak na razie 50 km na godzinę. Zapewne jak tutaj wyjedziemy na torowisko, będziemy mogli się rozpędzić do naszej maksymalnej prędkości, jaka jest 140 km na godzinę. O, tam też coś jedzie fajnego. A nie, to ciężarówka, myślałem, że to pociąg. Już chciałem właśnie zobaczyć. Störung. No, fajnie by było, jakby tutaj sztyrungi jeszcze były. Uff, to byłoby dobre. No ale aż tak rozbudowana lokomotywa nie jest. Nie jest tak rozbudowana jak Baureihe 101 Expert w Train Sim World, gdzie naprawdę jest wbudowana cała mechanika tych usterek, które faktycznie się pojawiają w lokomotywie. Wjeżdżamy na linię kolejową, która biegnie w kierunku Strasburga. Od tego miejsca wolno nam jechać 160 km na godzinę. Włączamy pomiar długości pociągu i czekamy na sygnał dźwiękowy, który pojawi się, jeżeli wyjedziemy całym składem właśnie z rozjazdu. Chwila koncentracji. A charakterystyczny dźwięk traksa właśnie podczas wyjazdu, podczas pomiaru długości pociągu. W tym momencie mogę nastawić tempomat na 140 km na godzinę, ponieważ z taką właśnie prędkością będziemy dzisiaj jechać, mimo to, że jesteśmy pociągiem towarowym. Intercargo Express. Jest to właśnie temat naszego dzisiejszego odcinka.
I właśnie o tym typu połączeniu chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć. Jak już kilkukrotnie zapowiadałem, będę w moich filmikach kolejowych, szczególnie właśnie w Train Simulator Classic, gdzie właśnie opowieść o pociągach specjalnych jest taka bardziej możliwa niż w Train Sim World. Właśnie Train Simulator Classic posiada kilka takich ciekawych wagonów, taki ciekawy tabor kolejowy, który w żadnym innym symulatorze nie istnieje i właśnie dzięki tej grze mogę Wam co nieco o pociągach specjalnych opowiedzieć. To jest właśnie jeden z takich pociągów specjalnych. Jest to Intercargo Expert i jest to Intercargo Express, nie Expert, Express. I jest to pociąg faktycznie ekspresowy, który rozpędzał się do prędkości 160 km na godzinę. Jeżeli już myśleliście, że po Niemczech pociągi towarowe jadące z prędkością 100 km na godzinę to już jest szybki pociąg towarowy, to ten pociąg naprawdę kładł wszystkie inne połączenia towarowe na łeb, na szyję. 160 km na godzinę to jest naprawdę zadziwiająca prędkość, jeżeli chodzi o pociągi towarowe. Dzisiaj 160 km na godzinę nie będę w stanie osiągnąć, ponieważ Trax 2 osiąga tylko i wyłącznie 140 km na godzinę. Jeżeli jechałbym w tym momencie Taurusem albo na przykład lokomotywą Baura, jest to 189. Możliwe, że gdzieś tutaj Vectronem, ale w tamtych czasach Vectronów i Taurusów, chociaż Taurus mógł być, Vectronów na 100% nie było. A dlaczego? Ponieważ było to połączenie towarowe, które powstało w roku 1990. W tamtych czasach było bardzo duże zapotrzebowanie na połączenia towarowe, które wybiegały z dwóch największych miast portowych w Niemczech, a mianowicie były to połączenia kierunku Hamburg-Monachium i były to połączenia Bremerhaven do Stuttgartu. Te dwa miasta portowe były punktem startowym właśnie połączeń ekspresowych towarowych i biegły w południowe rejony Niemiec. One na pewno się tam jeszcze gdzieś po drodze zatrzymywały, na pewno gdzieś po drodze jeszcze gubiły tam swoje wagony, były wagony odpinane i były te wagony praktycznie odłączane, ale właśnie tak to wyglądało w latach 1990. Żaden Störung. Lokomotywa będzie nam tutaj o tym Störungu, o tych usterkach mówić. Ma to wbudowane w sobie. Żałuję, że nie ma tych usterek, bo naprawdę byłoby jeszcze bardziej interesująco, ale i tak uważam, że lokomotywa jest bardzo fajna. Maksymalna prędkość tych składów kolejowych, maksymalna prędkość właśnie tych wagonów była 100... Czekajcie... Tutaj Deutsche Bahn 160 km na godzinę. Były to wagony, które dostawały specjalne wózki. Jak widać, one nie mają takich podwójnych wózków, tylko mają takie pojedyncze osie. Inaczej, nie mają wózków z podwójnymi osiami, mają wózki z pojedynczymi osiami i były to również wagony, które były to wagony, które dostawały specjalne klocki hamulcowe, które dopuszczały właśnie do wyhamowania z tak dużej prędkości. Był pewien haczyk w tych połączeniach, bo 160 km na godzinę wolno było jechać tylko i wyłącznie pod wpływem systemu bezpieczeństwa LZB, czyli Linienzugbeeinflussung, a jeżeli właśnie nie było tego Linienzugbeeinflussung, jeżeli tego systemu LZB nie było na linii kolejowej, to właśnie maksymalna prędkość była, tak jak w tym momencie, 140 km na godzinę.
My jedziemy w tym momencie z włączonym PZB, możemy jechać 140 km na godzinę i uwierzcie mi, ja uważam, że to już jest wystarczająco, ale żeby pociągi towarowe jeździły 160 km na godzinę, mniej więcej z tą samą prędkością, co jeżdżą pociągi Intercity, no to już robi naprawdę wrażenie. Były to przede wszystkim pociągi, które potrzebowały specjalnego pozwolenia na wyjazd na szlak. Jak to pozwolenie się nazywało i jak było pisane, czy jak to wyglądało, niestety nie wiem, ale wiem, że był to pociąg, no nie oszukujmy się, pociąg specjalny, który musiał mieć specjalne zezwolenie, żeby po prostu wyjechać na szlak. Każdy pociąg specjalny, jaki w Niemczech jeździł, czy to jest pociąg z ciekłą stalą, czy to jest dźwig budowlany, czy tam dźwig ten, co wypadki usuwa, czy to są właśnie te pociągi towarowe, ekspresowe. Każdy taki pociąg w Niemczech potrzebował specjalne pozwolenie, żeby mógł po prostu wyjechać na szlak. Pierwsze pociągi jeździły w 1990 roku i były prowadzone legendarną lokomotywą Baureihe 120. Dlaczego lokomotywa Baureihe 120 jest legendarną lokomotywą? Ponieważ była to pierwsza lokomotywa w Europie, która miała, żeby to teraz źle nie przetłumaczyć, trójfazowe silniki. Że ten system napięcia był właśnie trójfazowy i nie był tak jak było kiedyś, przez co pociągi mogły jeździć szybciej, mogły hamować lepiej hamulcem dynamicznym. Tu jest ograniczenie prędkości do 120, no to już hamujemy do 120. Potwierdzać tego nie muszę, ale wyhamować należy. Dobra, 120 mamy. I właśnie te pierwsze pociągi, lokomotywa Baureihe 120, mi się zdaje, że ona nawet z 200 na godzinę wyciągała, także była to lokomotywa pierwsza, która osiągała bardzo duże prędkości i ta też lokomotywa była pierwszą lokomotywą, która te połączenia obsługiwała. W międzyczasie były traksy, w międzyczasie były też inne lokomotywy i tak to już wyglądało. 110 na liczniku, było tam zapowiedź ograniczenia do 110, mamy 110. Dalej tutaj uważamy, zwróćcie uwagę na dźwięki w tej lokomotywie przy rozjazdach, jak są bardzo fajnie odwzorowane, taki bardzo basowy dźwięk właśnie ciężaru lokomotywy, która przejeżdża po rozjeździe, która właśnie zamierza tutaj, no nie zamierza, która praktycznie przejeżdża po łączeniach szyn. Niestety czasy świetności tych połączeń były bardzo ograniczone. Żaden Störung, ja ci dam Störung, ja ci zaraz tu dam usterkę i my tu jedziemy, także nie przeszkadzaj mi. Od tego miejsca 160 włączamy pomiar długości pociągu. Czasy świetności tych połączeń nie trwały długo, ponieważ te połączenia trwały około 5 lat. W 1995 roku połączenia zostały skasowane, połączenia zostały praktycznie usunięte z rozkładu jazdy, ponieważ raz, że spadło zapotrzebowanie na te ekspresowe przesyłki, widocznie firmy zdecydowały się, że jeżeli dostaną, nie wiem, kilka godzin później swój towar, to i tak się nic nie stanie, a na pewno takiego rodzaju połączenia były też drogie, ze względu na to, że samo zdobycie zezwolenia dla takiego pociągu na pewno swoje kosztowało. To jest tak, jakbyście wysyłali list priorytetem, że praktycznie więcej płacicie, żeby ten list szybciej doszedł do odbiorcy. I tak te pociągi też działały. Na pewno
firma, która sobie zamówiła właśnie taką ekspresową przesyłkę, na pewno musiała olbrzymie pieniądze za to zapłacić i dlatego spadło zainteresowanie takimi połączeniami i połączenia zostały usunięte właśnie z rozkładu jazdy w roku 1955. W zasadzie mogę tutaj włączyć sobie podświetlenie pulpitu i jak widzicie, bardzo nietypowo jedziemy praktycznie po linii kolejowej, która jest bardziej przeznaczona która jest bardziej przeznaczona dla pociągów Intercity oraz Intercity Express. Właśnie dlatego jadę tą linią kolejową, ponieważ tutaj po lewej stronie pojawił się odcinek, którym normalnie byśmy jechali. Jest to po lewej stronie linia kolejowa, ta jest podzielona na pociągi regionalne i towarowe, to jest właśnie ten lewy odcinek, a ten prawy odcinek jest podzielony na pociągi Intercity i Intercity Express. Bardzo różniąca się właśnie tym, że tutaj jest ta linia LZB, czyli te Linienzug-Beeinflussung, a po tej lewej stronie nie ma, czyli tam musielibyśmy jechać 100 km na godzinę. Jak widać, system LZB zadziałał poprawnie, system LZB nas złapał. W tym momencie lokomotywa może nie tyle co sama na siebie uważa, ale na 100% mówi nam, z jaką maksymalną prędkością możemy jechać na jakim odcinku, co oznacza, że za 9900 metrów przed nami maksymalna prędkość obowiązuje 140 km na godzinę. System ten mówi mi, z jaką maksymalną prędkością mogę się w tym miejscu poruszać i co mnie za jakiś odcinek oczekuje. Czyli w tym momencie 10 km przed nami prędkość na 100% się nie zmieni. Trochę to takie dziwne jest, że jedziemy po torowisku przeznaczonym dla pociągów ICE i pociągów Intercity, no, ale jakby nie patrzeć, jesteśmy Intercargo Express, także możemy sobie na to pozwolić. Bardzo fajny typ pociągu. Zasadniczo szkoda trochę, że działał tylko i wyłącznie 5 lat, no ale na pewno wzrastające koszta przejazdów pociągów towarowych na 100% miały bardzo dużo wpływ na to, że ta lokomotywa, nie ta lokomotywa, tylko ten typ pociągu został skasowany. Jak widzicie, mijamy bardzo dużo pociągów Intercity. Co praktycznie, ja nie wiem jak wy, ale mi się to naprawdę bardzo podoba, że chociaż raz mogę jechać pociągiem towarowym na równi z tymi bardzo szybkimi pociągami. Tutaj oczywiście można jechać szybciej niż 140 km na godzinę. Rzucę okiem tutaj na nasz rozkład jazdy. Tutaj można jechać nawet 250 km na godzinę. Jest to taka naprawdę taka szybka linia kolejowa przeznaczona do szybkich połączeń. Normalnie, jak już wspomniałem, jechalibyśmy tutaj po lewej stronie i szłapalibyśmy się naszą prędkością 100 km na godzinę, która jest bardziej przeznaczona dla pociągów towarowych. A się nagadałem, ale fascynuje mnie ten temat, ponieważ to jest naprawdę niespotykane i naprawdę było to pewnego stopnia niezwykłe w całej Europie, że było możliwe przewożenie towarów z prędkością 160 km na godzinę. Jest wiele krajów, gdzie maksymalna prędkość pociągów towarowych to jest, nie wiem, 100 km na godzinę, to jest 80 km na godzinę. Ale jednak Niemcy już w tamtych latach, były to lata 90., to już jest 30 lat temu,
byli w stanie zorganizować ekspresowe połączenia i mieli przygotowaną do tego przede wszystkim całą infrastrukturę. Oni mieli lokomotywy do tego, oni mieli linie kolejowe do tego i oni mieli do tego również specjalnie przygotowane wagony, co naprawdę robi olbrzymie wrażenie. Na początku wspomniałem, że mogłem do tego przejazdu wybrać inną linię kolejową, a mianowicie mogłem wybrać linię kolejową Hamburg-Hanower, co by bardziej pasowało do tego typu pojazdu, ale Hamburg-Hanower jest taką typową linią kolejową, która się jeździ z włączonym systemem LZB i cały czas jedzie się prosto. Nie ma ani jakichś takich zabudowań, nie ma jakichś takich podwójnych linii kolejowych. Tutaj gdzieniegdzie jeszcze nas mija pociąg regionalny albo jakiś pociąg ICE. Także na tej stronie, na tej linii kolejowej troszeczkę więcej się dzieje, co mi to bardziej po prostu odpowiadało, żeby się tutaj z wami przejechać. No, co do lokomotywy, lokomotywa Baura jest 185, Trax 2 typowo towarowa lokomotywa z maksymalną prędkością 140 km na godzinę, co jest właśnie tutaj wyświetlone. Wyjątkowa lokomotywa, to jest naprawdę lokomotywa, która miała swego rodzaju specjalne malowanie 399, ponieważ jest to faktycznie lokomotywa 399, która trafiła do Deutsche Bahn Schenker. Kiedyś to było jeszcze Deutsche Bahn Railion, to jest ta sama spółka, tyle tylko, że pod inną nazwą. No a tutaj mamy już 399 lokomotywa w kolorach Deutsche Bahn. Dźwięki lokomotywy są naprawdę bardzo fajnie zrobione. Dach jest też niczego sobie, bardzo dobrze odwzorowany. Przypadkiem wjechałem tą lokomotywą na tej samej linii kolejowej, tyle tylko, że wystartowałem ze Strasburga i nie wiem dlaczego na zwrotnicy zamiast pojechać prosto skręciłem w prawo, tak jak tutaj, gdzie nie było, gdzie nie było linii, nie było trakcji elektrycznej. I powiem wam szczerze, że po wjeździe pod brak tej trakcji lokomotywa naprawdę przestała jechać, bo czasami zdarzało się tak, że jeżeli lokomotywa nawet nie miała trakcji elektrycznej nad sobą, można było nią jechać. Był to oczywiście błąd w grze, bo nie powinno tak być, nie mając trakcji, ale ta lokomotywa ma nawet tak zaprogramowane, że jeżeli nie ma drutu nad sobą, to ona nie pojedzie, ona nie będzie miała mocy, ona będzie się rolować do pewnego momentu, pantograf będzie wprawdzie tylko i wyłącznie w takiej pozycji, on też się tak wysoko nie rozwinie, ale sam fakt, że ta lokomotywa ma zaprogramowane to, że bez prądu nie pojedzie, to też już robi wrażenie, ponieważ nie oszukujmy się, Train Simulator Classic jest starą grą, jest naprawdę grą, która ma w tym momencie bodajże 16 lat, 15 na pewno, także interesujące, co oni są w stanie tutaj właśnie w tej grze zaprogramować. Jest to firma Virtual Railroads. Z Virtual Railroads już miałem kilka lokomotyw, miałem na przykład Ludmiłę, którą bardzo często tutaj jeżdżę, miałem lokomotywę Baura jest 189, o której też już robiłem kilka filmików i miałem lokomotywę Baura jest 101, która również jest wersją Expert i tą lokomotywę również jeździłem, już również robiłem tutaj przejazdy. Jedyna rzecz, jaka mnie troszeczkę tak martwi i tak troszeczkę denerwuje, to jest cena tych lokomotyw, ponieważ Virtual Railroads, mimo to, że już jest tak długo na rynku i produkuje dodatki, a w zasadzie trzyma dodatki, bo czy coś nowego produkuje, czy nie, to już chyba raczej nic nowego nie robi,
ale sam fakt, że dodatki do tej gry kosztują między 15 a 30 euro, no to jest już swego rodzaju drogo, szczerze mówiąc, ponieważ uważam, że do tak starej gry dodatki nie powinny kosztować tak dużo, szczególnie, że to są praktycznie same lokomotywy, sam tabor kolejowy, ale mimo to i tak się opłaca kupno takiej lokomotywy Expert, ponieważ moim zdaniem im bardziej skomplikowana lokomotywa do obsługi, tym ciekawiej się gra w tą grę, ponieważ przejazdy są bardzo ciekawe, coś się cały czas dzieje, nie odczuwamy nudy, musimy na o wiele więcej rzeczy uważać, także mimo swoich cen i tak się opłaca moim zdaniem dokupywać dodatki od Virtual Railroads. Oczywiście ja nie mam tam u nich żadnych wtyczek, także kupujcie tylko na własną odpowiedzialność. Ja i tak nie mam nic z tego, że ich tam polecam, ale mimo to, i to jest moje zdanie, że po prostu fajne są pojazdy z tej firmy. Co my tu mamy w tej lokomotywie? Wykorzystam jeszcze szybko tutaj fakt, że jedziemy pod wpływem linii LZB i lokomotywa sama się na siebie uważa. Zobaczmy jeszcze, ile mam kilometrów, jeszcze 24 km. Ok. Przełącznik AFB jest tutaj do obsługi klimatyzacji, tutaj już raczej nic nie ma. Silniki trakcyjne, chłodzenie silników trakcyjnych, pantograf jest do obsługi, wyłącznik szybki jest do obsługi, zasilanie pociągu, co oznacza, że tą lokomotywę w tej wersji mógłbym podpiąć pod wagony osobowe i mógłbym właśnie obsługiwać tą lokomotywą wagony osobowe. Tu jest zasilanie pociągu i po tej stronie jest otwieranie drzwi. Może nawet kiedyś zrobię taki filmik, że towarową lokomotywą obsługujemy połączenie osobowe. Na pewno swego rodzaju będzie to ciekawe. Za 9000 metrów jest ograniczenie prędkości do 100 km na godzinę. Muszę tutaj chwilę uważać, ponieważ jest to pociąg towarowy i on sam z siebie nie wyhamuje do prędkości, która przed nami się znajduje. Teoretycznie działa ten system LZB tak samo jak działa na przykład w lokomotywie Baureihe 101 czy w jakimkolwiek pociągu Intercity Express, ale niestety pociąg towarowy ma o wiele większą wagę i dlatego też nie jest w stanie tak wyhamować na punkt, jak to robią pociągi osobowe, także na chwilę tutaj musimy uważać. Możemy tutaj poobserwować, jak to będzie tutaj się odliczać. 7000 metrów jeszcze. Także ciekawe połączenie, do tego ciekawa lokomotywa. Chciałem wam tą lokomotywę pokazać, bo niby powiecie, a Baureihe 185, zwykła, podstawowa, traksowa lokomotywa do połączeń towarowych, ale uwierzcie mi, jak na grę, która ma 15 lat, to tutaj jest prawie że wszystko do obsługi. Tutaj jest nawet wbudowana ebula, którą można sobie modyfikować. Jak widzicie, placeholder page. Jeżeli miałbym jakiś rozkład jazdy ebula do linii kolejowej ściągniętej, jest to możliwe ściągnąć sobie taką ebulę na jakimś forum od Train Simulator Classic, tam jest na 100% w którejś linii kolejowej jakiś rozkład jazdy ebula i jeżeli miałbym ten rozkład jazdy wklejony do specjalnego folderu, to tutaj wyświetliłby mi się jeszcze rozkład jazdy do tej linii kolejowej i mógłbym faktycznie jechać tutaj jak prawdziwy maszynista, gdzie praktycznie wzoruję tutaj, uważam tutaj na ograniczenia prędkości po prawej stronie. Do tego mam jeszcze rozkład jazdy, który mi podpowiada co, gdzie i jak. Za około 3000 metrów w tym momencie już nie ma cyfry u góry, tylko ten pasek będzie się kurczył i będzie mi pokazywał, ile jeszcze mniej więcej metrów do ograniczenia prędkości.
No już niedługo tutaj powinienem, a w zasadzie już mogę tutaj wyłączyć trochę, trochę mocy, trakcję już mogę wyłączyć i mogę tutaj zaciągnąć lekko hamulec zespolony, który jest również połączony z hamulcem elektrodynamicznym. Mijamy wagony, o Jezu, przepraszam, wagony piętrowe z lokomotywą Baureiche 146. Ende. Ok, uwalniamy się z LZB środkowym guzikiem. Zacznijmy już hamować. Jeżeli nam się pojawia... Ja już hamuję. Nie marudź. Oj, nie ten guzik. Jeżeli nam się pojawia kontrolka Ende, oznacza to, że linia LZB, czyli ten kabel dobiega końca. Niedługo będziemy mieli tutaj wspomaganie lub zmiana na system bezpieczeństwa PZB. Jeżeli to Ende mruga, oznacza to, że musimy się z systemu LZB uwolnić. Tutaj jest właśnie wyświetlone, że od tego miejsca już tu jest 100 km na godzinę wyświetlone? Nie, no jeszcze trochę kawałek jest. Może to była tarcza ostrzegawcza. O właśnie, LZB się skończyło. W tym momencie muszę trakcję na 0 ustawić, tempomat na 0 i tempomat muszę jeszcze raz ustawić na 100 km na godzinę. Jest to zabezpieczenie, zabezpieczenie, żeby nie jechać za szybko. A, bo my tu skręcamy w prawo, my tu zjeżdżamy już z tej linii kolejowej ekspresowej i będziemy teraz jechać tutaj jakimś boczniejszym torem. Lokomotywa Baureiche 187 stoi sobie tutaj i czeka na wyjazd. To niebieskie światło jest niestety spowodowane tym, że twórca scenariusza ustawił tą lokomotywę jako lokomotywę nieaktywną, a lokomotywa nieaktywna 187 w edytorze wyświetla to takie niebieskie światło, tak jakby pantografy mrugały, z tym, że to jest światło ciągłe i niestety cała lokomotywa dookoła jest na niebiesko oświetlona. Taki mały błąd w grze, no ale jak już wspomniałem, 15-letnia gra, no to też powiedzmy, że ma prawo coś w niej nie działać tak jak byłoby to w nowym tytule. 100 km na godzinę. Ile mamy jeszcze do stacji? Jeszcze jest 12 km. No to szybko zleciało od tego miejsca 140 km na godzinę. Włączamy pomiar długości pociągu. Rozpędzamy się do 140 i ciśniemy dalej. Trochę więcej mocy tutaj załączymy. Uwielbiam dźwięki tej lokomotywy. Oglądałem bardzo dużo filmów, prawdziwych filmów, jak maszyniści właśnie nagrywają swoje przejazdy, tak zwane Cab View, albo tak jak w Niemczech Führerstandsmitfahrt. I bardzo dużo filmików właśnie oglądałem, gdzie główną bohaterką była lokomotywa 185 i powiem wam szczerze, że dźwięki są naprawdę prawie że 1 do 1 odwzorowane, także postarali się chłopaki z Virtual Railroads. No, super sprawa, fajny przejazd, fajny pociąg, fajny skład towarowy, ekspresowy, to też praktycznie na co dzień nie widujemy. Ja tak sobie teraz kojarzę właśnie w Niemczech w latach 80. i 90. kolejnictwo przeżywało taki jak boom na przejazdy towarowe. Praktycznie wtedy było wszystko możliwe, było wożone koleją, ale jak widać na pewno konkurencja też tutaj miała dużo do zaoferowania. Konkurencję mam tutaj w tym momencie mam tutaj na myśli
ciężarówki, tiry, bo to akurat tak lata 95-2000 to już pomału te 40-tonowe ciężarówki wchodziły bardziej i coraz częściej na rynek i właśnie przewóz towarów odbywał się częściej autostradą niż koleją. To też mogło mieć znaczenie, dlaczego tego typu połączenia zostały skasowane. No ale i tak mówcie co chcecie, ja jestem pod wrażeniem, że w latach 90., gdzie ten postęp technologiczny jeszcze nie był taki naprawdę mocny, że już w tamtych latach można było wozić towary z tak dużą prędkością. Ogólnie niemiecka infrastruktura kolejowa jest przystosowana do wysokich prędkości. Zapowiedź 120. Już tutaj hamujemy. Ustawię sobie tempomat na 120 i podhamuję tutaj elektrodynamicznym. Ok, 120 na liczniku. Akurat wyhamowaliśmy przed ograniczeniem prędkości. Bardzo dobrze nam idzie. Od tego miejsca znowu 140. Włączamy pomiar długości pociągu. Chociaż się pobawię tym pomiarem długości pociągu, bo w żadnej innej grze nie mamy pomiaru długości pociągu w traksie, w dwójce. A szkoda, bo praktycznie nie uważam, żeby to była jakaś skomplikowana technologia. Nie daje mocy. Dlaczego? A teraz zobaczmy. A teraz zadaje moc. Widocznie coś się pomieszało w programie gry. Dobra, mrugające zielone światło na tarczy ostrzegawczej oznacza ograniczenie prędkości. W tym przypadku od następnego semaforu wolno nam jechać 50 km na godzinę. Hamulec muszę troszeczkę mocniej zaciągnąć, ponieważ jestem w tym momencie zmuszony do wyhamowania do prędkości kontrolnej 85. Do tego zapowiedź ograniczenia do 100 km. Nas to w tym momencie nie dotyczy, ponieważ my możemy jechać z prędkością 50 km na godzinę. Jeszcze trochę. Dobra. Resztę pociąg się tutaj dotoczy. Czyżbym się zbliżał do naszego punktu końcowego? Oczywiście 2,3 km. Dzisiaj szybki przejazd, krótki przejazd, mimo to, że pociąg towarowy, ale i tak ekspresowy, także przejazd i tak nie może być dłuższy. Od tego semafora 50 km na godzinę. Ja się z wami pomału żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że mogłem wam tutaj coś ciekawego o zagranicznych kolejach opowiedzieć, właśnie coś ciekawego na temat niemieckich pociągów specjalnych. Jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, by nie przegapić pozostałych odcinków z filmików o tematyce symulatorów kolejowych. I pamiętaj, nie bądź fajka, zostaw suba i daj lajka. Uwielbiam ten tekst. My się tutaj zbliżamy pomału do bocznicy towarowej. Jaka jest bocznica towarowa w Kell? I tutaj się zatrzymujemy i tutaj nasza podróż się kończy. Jeszcze ostatni rzut na naszą 399. lokomotywę od firmy Bombardier Trucks, seria druga. Fajna maszyna, fajnie się prowadzi i naprawdę bardzo lubię maszyny z serii Expert, gdzie obsługa takich maszyn jest naprawdę
o wiele bardziej skomplikowana. Zug beeinflussen. Tarcza ostrzegawcza świecąca się na pomarańczowo mówi o tym, że przed następnym semaforem musimy się zatrzymać. Kolejny semafor jest na stój. Kolejny semafor jest czerwony, dalej nie pojedziemy. Co i tak nie przeszkadza ze względu na to, że nasz filmik, nasz przejazd się właśnie tutaj kończy. I powiem wam szczerze, że bardzo fajnie mi się jechało bez jakichkolwiek podpowiedzi na ekranie. Troszeczkę więcej uwagi musiałem włożyć właśnie w koncentrację na prawą stronę torowiska, gdzie stoją zapowiedzi różnego rodzaju ograniczeń prędkości. Także nawet to mi się tutaj bardzo dzisiaj podobało. Ja muszę tutaj trochę podhamować właśnie ze względu na to, że jest tutaj magnes 500 Hz. Trochę za szybko tutaj jadę do tego połączenia, to znaczy połączenia do tego semafora. Po lewej stronie Bauraje 401 i CE1. Stąd skład na pewno będzie odebrany do Strasburga. Już widzę tutaj lokomotywy E186, jakie tutaj stoją właśnie po tej stronie. My tutaj się zatrzymujemy. Jeszcze raz dziękuję wam za uwagę. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie filmiku. Ja wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć.